Hej, witam was na kanale Hicar, z tej strony Michał i zapraszam na test Mazdy 3. Na test długo wyczekiwany przez niektórych, ale też przeze mnie, ponieważ trochę spoilerując, jeździło mi się tym samochodem znakomicie. Mam tutaj wersję Hikari z silnikiem Skyactiv-X i kilkoma akcesoriami, które dodają Mazdzie jeszcze więcej charakteru. Zacznijmy jednak po kolei. I jeszcze jedno. Sporo w tym filmie będę nawiązywał do mojego testu CX-30, ponieważ pod wieloma względami są to identyczne samochody. Tak więc, trójkę mam w czarnym kolorze Jet Black, ale do wyboru jest jeszcze kilka innych lakierów, w tym te trójwarstwowe premium. Z przodu trójka ma długą maskę, optycznie przedłużoną jeszcze przez zderzak, który w połączeniu z wąskimi światłami i wielkim grillem wygląda bardzo agresywnie. Z profilu widać lekko opadającą linię dachu wraz z kontrowersyjnym, tak naprawdę od początku tej generacji, słupkiem C, który może się wydawać taki zbyt ciężki. I mamy również srebrną listwę okien. Jeśli chodzi o koła, to mam tutaj felgi 18-calowe, których kolor srebrny, czarny lub szary, jak w tym przypadku, może się różnić w zależności od wersji, a opony są w rozmiarze 215×45. Z tyłu mamy również ładne, wąskie lampy, ale największą uwagę przykuwa tutaj spoiler dachowy. Oczywiście nie wygląda on tak w standardzie, jednak ten egzemplarz wyposażony jest w pakiet styl, który, jak już pewnie wcześniej zauważyliście, zawiera jeszcze splitter pod przednim zderzakiem, spoilery boczne ciągnące się wzdłuż całego nadwozia oraz dokładkę do tylnego zderzaka. Z tej dokładki natomiast wystaje prawdziwy, podwójny wydech. Jak widzicie, jest on całkiem spory, to za sprawą kolejnego pakietu, tym razem o nazwie Sport, który przede wszystkim zawiera właśnie ten tłumik Remus. Jak brzmi, posłuchamy chwilę później, ale jeśli chcecie, to możecie przejść do tego rozdziału już teraz na pasku postępu lub w opisie. 12 000 złotych za oba pakiety jest całkiem sporą sumą, ale jeśli chcecie się wyróżnić, to myślę, że naprawdę warto. System bezkluczkowy działa tak jak w innych nowych Mazdach, czyli otwieramy przez wsunięcie ręki za klamkę, a samochód może zamknąć się sam, gdy po prostu od niego odejdziemy. Mazda 3 ma bardzo typowe wymiary jak na swój segment. Po lewej stronie pokazane macie wymiary wersji hatchback, po prawej sedana, które różnią się tak naprawdę tylko długością nadwozia. W hatchbacku takie wymiary przekładają się na bagażnik o pojemności 350 litrów. Ma on regularne kształty, jest dobrze wykończony, jednak nie mamy tutaj choćby żadnego haczyka na reklamówki. W dodatku ma ogromny próg załadunkowy, jak widać design wziął górę nad praktycznością, a pod podłogą jest organizer oraz subwoofer systemu audio. Kanapa składa się w proporcjach 2/3 do 1/3 i ma takie sprytne zaczepy do pasów, aby się nie zawijały. Wtedy pojemność rośnie do około 1022 litrów, a podłoga jest praktycznie płaska. Niestety półka musi wylądować poza samochodem. I klapa może być sterowana tylko manualnie, automatycznej nie ma nawet w opcji. Przechodząc na tylną kanapę, możecie zauważyć, że drzwi otwierają się bardzo szeroko, więc nie ma problemu, aby zająć miejsce. Mam 172 cm wzrostu, siedząc sam ze sobą mam dużo miejsca przed kolanami, a pod fotelem opuszczonym maksymalnie jest jeszcze trochę miejsca na buty. Nad głową mam 4 palce wolnej przestrzeni, jednak dosyć blisko mam to zaokrąglenie dachu do słupka C, które w połączeniu z małymi tylnymi szybami i mocno idącą w górę linią okien sprawiają, że optycznie wydaje się nam to wnętrze ciaśniejsze. Natomiast sama kanapa jest bardzo wygodna, ma wyraźne wyprofilowanie, są wejścia Isofix, a zagłówki regulują się w takim stopniu. Drzwi są super wykończone. Co ciekawe, w odróżnieniu od CX-30, tutaj góra lekko ugina się pod palcem, poniżej fragment skóry z przeszyciami, wraz z metalową listwą, która płynnie przychodzi w klamkę, a niżej znowu spory fragment skórzany i fantastycznie miękki podłokietnik, którego obszycie przychodzi na uchwyt. Jedynie niepotrzebny jest tutaj ten fragment piano black przy przełączniku do szyby. Schowek w drzwiach jest całkiem spory, gazetownik tylko na fotelu pasażera i co mi ogromnie zdziwiło, to brak nawiewu na środku, który w CX-30 jest. Na środkowym miejscu mamy jeszcze otwierany podłokietnik, który jest super miękki i ma 2 uchwyty na kubki. Przechodząc do przodu, witają nas tutaj znane z CX-30 ładne i bardzo wygodne fotele. Za sprawą pakietu Luxury są one w pełni skórzane, w większości z perforacją. Oparcie jest dobrze wyprofilowane, jednak samo siedzisko trochę gorzej i w dodatku jest dosyć krótkie.
Pakiet Luxury zawiera również elektryczną regulację fotela kierowcy w 8 kierunkach z odcinkiem lędźwiowym wraz z pamięcią ustawień. I do tego możemy też regulować wysokość mocowania pasa. Deska rozdzielcza wygląda niemal identycznie jak w CX-30, co jak dla mnie jest bardzo dobrą informacją, ponieważ jestem fanem tego projektu Mazdy. Kierownica wygląda bardzo ładnie. Jest skórzana, miękka, dobrze trzyma się w dłoniach, ma sporo fizycznych przycisków i kilka srebrnych akcentów. Za nią mamy identyczny zestaw zegarów jak w CX-30, który wygląda bardzo prosto i przejrzyście. Po bokach fizyczny obrotomierz i wskaźniki, a na środku ekran o przekątnej 7 cali, który ma 3 tryby wyświetlania informacji, jednak ich zmiana nie działa najpłynniej. Na szybie mamy też head-upa, który pokazuje najpotrzebniejsze informacje, w tym wskazówki nawigacji czy ustawienia tempomatu. Na środku główny ekran multimediów o przekątnej 8,8 cala, który też oczywiście jest taki sam jak w CX-30. Z tego też powodu nie będę się nad nim jakoś bardzo rozwodził, ale jeśli chodzi o jego najważniejsze cechy, to sterujemy nim za pomocą pokrętła i przycisków na konsoli centralnej, ponieważ ekran nie jest dotykowy. System działa płynnie, ma bardzo ładne grafiki i wszystko jest logicznie poukładane. Obsługuje on również Apple CarPlay i Android Auto. CarPlay wygląda bardzo dobrze, jednak jego interfejs został stworzony do obsługi dotykowej, więc nawigowanie się po nim pokrętłem może wymagać chwili przyzwyczajenia. Połączenie jest jedynie przewodowe za sprawą kabla do zwykłego USB. Jeśli chodzi o audio, to mam tutaj system Bose z 12 głośnikami. Tak jak zachwycałem się nad nim w CX-30, to tutaj mogę swoje słowa tylko potwierdzić. Jest znakomicie. Zarówno tony wysokie, jak i niskie są bardzo pełne, a sama jakość dźwięku jest na wysokim poziomie. Mam tutaj również system kamer 360 stopni, które mają świetną jakość, a linie na obu widokach skręcają się wraz z ruchem kierownicy. Niżej fizyczny panel klimatyzacji z małym ekranikiem, który jest bardzo intuicyjny i łatwy w obsłudze. Na środku mamy gałkę od 6-biegowej manualnej skrzyni biegów. Działa ona znakomicie, świetnie leży w dłoni, ma krótkie skoki, a przy tym biegi wchodzą z takim lekkim, ale bardzo miłym oporem. Za nią przycisk Auto Hold, który musimy włączyć po każdym uruchomieniu auta, oraz wcześniej wspomniane pokrętło wraz z przyciskami do obsługi multimediów. Wnętrze wykończone jest świetnie. Cała góra deski rozdzielczej zrobiona z miękkiego tworzywa. Niżej duży pas wykończony miękką skórą. Srebrna listwa wokół nawiewów, a niżej już twardo. Za to tunel centralny jest bardzo miękko obszyty skórą, aż do samego podłokietnika, który też oczywiście jest super miękki. Jedynie nie podoba mi się to użycie piano black na górze, które może pod spodem ma taki wzorek karbonu, ale dalej bardzo mocno się rysuje. Na drzwiach również zgodnie ze sztuką. Miękka góra, obszycie skórą, aluminiowy dekor wraz z klamką i ładną osłoną głośnika. Niżej znowu skóra i mięciutki podłokietnik wraz z uchwytem. I znowu niepotrzebne piano black przy przyciskach. Zobaczcie teraz szybko schowki i idziemy pod maskę. W nowym cenniku Mazdy 3 zniknął najsłabszy silnik 2.0 SKActiv G o mocy 122 koni mechanicznych, więc zostały nam dwie jednostki. Podstawowa jest teraz jego mocniejsza odmiana o mocy 150 koni mechanicznych, oczywiście wolnosąca, która występuje tylko z napędem na przednie koła, a do wyboru mamy skrzynię manualną lub 6-stopniowy klasyczny automat. Drugą opcją jest obecny u mnie pod maską silnik SKActiv X. On również ma pojemność 2 litrów, dostępny jest manualem lub automatem, ale oprócz napędu na przednie koła, możemy też wybrać wersję z napędem na 4 koła i to niezależnie od rodzaju skrzyni. Rozwija on moc 186 koni mechanicznych i maksymalny moment obrotowy 240 Nm. Więcej o jego technicznej stronie i o tym, jak Mazda uważa go za idealne połączenie silnika benzynowego i diesla, mówiłem w teście CX-30, więc jeśli chcecie więcej posłuchać, to zapraszam. A teraz możemy w końcu przejść do dźwięku wydechu.
I co, jak wrażenia? Jak wam się podoba dźwięk? Dajcie znać w komentarzach. Według mnie jest on bardzo dobrze wyważony. W przypadku, kiedy nie mamy aktywnego wydechu, gdzie możemy mieć różne tryby pracy, cichsze na co dzień, te głośniejsze do zabawy, to przynajmniej ja nie chciałbym mieć wydechu, który byłby męczący. I ten na szczęście taki nie jest. Dodaje on głębi do brzmienia silnika, który już w standardzie brzmi bardzo ładnie, jak mogliście usłyszeć w CX-30 i na zewnątrz wyraźnie go słychać. Jednak dzięki temu, że kabina jest super wyciszona, podczas długich tras nie będzie męczył takim ciągłym buczeniem. Jak dla mnie jest to super kompromis i uważam, że warto dopłacić. Przechodząc do prób dynamicznych, to Mazda deklaruje, że trójka z tym zestawem napędowym do setki przyspieszy w 8 sekund. Zobaczcie, jakie czasy udało mi się osiągnąć. Także jak widzicie, udało mi się nawet lekko pobić deklarowany czas, ale to tylko na takiej poglądowej próbie bez żadnego specjalistycznego sprzętu. Niemniej jednak uważam, że bardzo dobrze oddaje on dynamikę Mazdy. Musimy się liczyć z tym, że jest to silnik wolno ssący, więc nie dostaniemy takiego kopa z turbo na początku przyspieszania, tylko silnik liniowo rozwija swoją moc. Jednak jak na silnik wolno ssący, i tak jest on fantastycznie elastyczny i spokojnie można przyspieszać od okolicy 2000 obrotów na minutę. Oczywiście, aby wykorzystać pełen potencjał osiągów, trzeba się pobawić trochę skrzynią biegów, która jednak działa na tyle znakomicie, że jest to sama przyjemność, a także trzeba wkręcać silnik wysoko, jednak przy tym brzmi on również bardzo przyjemnie, więc nie miałem z tym żadnego problemu, a nawet często robiłem to z czystej frajdy. Mimo tego, że jest to duży jak na obecne czasy silnik, wolno ssący, o bardzo dobrych osiągach, to jeszcze lepsze jest w nim spalanie. W mieście i poza miastem osiągałem nim takie same wyniki jak CX-30, czyli odpowiednio 6 i 5 litrów na 100 km, natomiast różnicę dało się zauważyć na autostradzie, oczywiście na korzyść trójki. W tych okolicznościach Mazda 3 paliła mi około pół litra do nawet litra mniej od CX-30, co jest naprawdę dobrym rezultatem. Najniższy wynik po mieście, jaki udało mi się osiągnąć, to było 4,7 litra na 100 km. Oczywiście jadąc spokojnie, późno w nocy, jednak dalej, patrząc na osiągi i frajdę z jazdy tym silnikiem, uważam, że są to znakomite wyniki. W nazwie silnika literka X odpowiada za przełomową technologię Mazdy SPCCI, która w skrócie mówiąc sprawia, że przy niższym obciążeniu silnik pracuje na ultra ubogiej mieszance, która w większym stopniu składa się z powietrza. Natomiast przedrostek E oznacza miękką hybrydę, która odzyskuje energię z hamowania, aby zasilać systemy pokładowe, a także zapewnia znakomity system start-stop. Działa on niezauważalnie. I ciekawe jest to, że w większości samochodów z manualem silnik włącza się po naciśnięciu sprzęgła, jednak tutaj robi to dopiero w momencie puszczenia tego sprzęgła, a i tak nie ma żadnych szarpnięć. To, co mnie jednak najbardziej zdziwiło, to sugestie ekonomizera odnośnie biegu, na którym mamy jechać. Jak możecie zobaczyć podczas moich przejazdów, praktycznie ciągle chcę, abym wrzucił mu wyższy bieg i mówimy tutaj o wrzuceniu szóstki już przy 60 km na godzinę. Wtedy silnik pracuje praktycznie na obrotach jałowych i faktycznie trzeba mu przyznać, że nie robi to na nim wrażenia i dalej kulturalnie pracuje, jednak wtedy nie ma mowy o jakiejkolwiek dynamice bez redukcji, więc według mnie jest to bez sensu. Zobaczmy teraz, jak Mazda 3 zachowa się na nierównej drodze. Zawieszenie restauruje dosyć jędrnie, chociaż nie można tutaj powiedzieć o braku komfortu. Po prostu zawieszenie jest nastawione bardziej w stronę sportową i czuć, że jest lekko twardziej niż w CX-30. Chociaż wydaje mi się, że może być to spowodowane tylko przez fakt, że mamy trochę mniej opony na feldze niż w przypadku crossovera. Dzięki takim nastawom zawieszenia, trójka prowadzi się znakomicie po zakrętach i w połączeniu z układem kierowniczym, który stawia miły opór, daje mnóstwo frajdy ze skręcania.
Wyjedźmy teraz na autostradę, ale myślę, że wiecie czego się spodziewać. Mazda 3 jest super wyciszona. Myślę, że nawet jeszcze trochę lepiej niż CX-30, chociaż pewnie wiąże się to z tym, że jest po prostu niższa, więc mam mniejszą powierzchnię czołową. Jak dodamy do tego bardzo wygodne fotele i świetny system audio, to spokojnie można jechać w dłuższą trasę. Jedyną wadą będzie jednak obecny tutaj tempomat adaptacyjny. Działa on dobrze, jeśli chodzi o utrzymanie dystansu od samochodu poprzedzającego i wykrywanie pasa ruchu, jednak bardzo rzadko włącza się aktywne utrzymanie pośrodku pasa. Nawet jak już się włączy, to lepiej na nim nie polegać, więc test szykany oczywiście oblany. W przypadku skrzyń manualnych ten tempomat działa tylko od 30 km na godzinę. Poniżej tej prędkości musimy sobie radzić sami. Przejdźmy teraz do ujęć nocnych. Po otwarciu zamka włączają się reflektory, pod lusterkiem brak lampki, a z tyłu włączone światła. W bagażniku mocno LEDowa lampka, tylne miejsca mocno oświetlone lampkami LED na podsufitce, z przodu tak samo, włącznie z akcesoryjnymi nakładkami na progi. Zobaczmy jak wygląda wnętrze po odpaleniu. Zegary dobrze widoczne, na kierownicy wszystko podświetlone, tak samo jak nad lewym kolanem i na drzwiach. Przestrzeń na buty jest również podświetlona, jednak tak jak progi, trzeba ją dokupić w akcesoriach. Na środku wszystko ładnie widoczne. Pod podłokietnikiem brak lampki, a w schowku przed pasażerem niestety zwykła żarówka. Na podsufitce wszystko podświetlone, a lusterka oświetlone lampkami LED. Jak widzicie, kamera nawet w całkowicie ciemnym miejscu radzi sobie naprawdę dobrze. Tak prezentuje się Mazda 3 z włączonym całym oświetleniem zewnętrznym. Z przodu bardzo ładnie wyglądające reflektory LEDowe z kierunkowskazem. Na lusterku tak samo LEDowy kierunkowskaz i jak widzicie one wszystkie, mimo że są LEDowe, mają taki efekt stopniowego wygaszania, który wygląda bardzo ciekawie. Z tyłu również piękne lampy full LED. Tak świecą reflektory na postoju. Wiązka jest całkiem szeroka, bardzo mocna, ale dopiero światła drogowe pokazują pełen potencjał, świecąc bardzo wysoko. Są to reflektory matrycowe, które już miałem przyjemność testować w Mazdzie MX-30 oraz CX-30 i w każdym przypadku byłem nimi zachwycony. Nie mają one może tak dużo stref jak niektóre światła matrycowe, np. w Kia Sportage czy DS-ie 4, których testy będziecie mogli zobaczyć na kanale, jednak to wycinanie stref działa znakomicie. Tak prezentują się reflektory na autostradzie i również bardzo dobrze spełniają swoje zadanie. Porozmawiajmy teraz o cenie. Jako że z oferty zniknął najsłabszy silnik, to bazowa cena lekko podskoczyła i teraz Mazda 3 zaczyna się od 109 000 złotych. Aby kupić silnik X, musimy już wejść na wyższy poziom wyposażenia Kanjo i wtedy dopłata w stosunku do silnika G wynosi 10 000 złotych. Niezależnie od silnika, dopłata do skrzyni automatycznej to 8 000 złotych, a do napędu na 4 koła to kolejne 10 000 złotych. Tak wygląda zupełna baza. Jeśli na zewnątrz faktycznie już nie wygląda tak dobrze, choćby przez mniejsze felgi, to w środku praktycznie nie widać różnicy. Tak w kontraście prezentuje się najwyższa wersja Enzo, która na zewnątrz wyróżnia się czarnymi felgami, a w środku ma burgundową tapicerkę. Jej cena to już 177 000 złotych i to jeszcze bez żadnych akcesoriów. Jeśli chcecie mieć już naprawdę dobrze wyposażoną Mazdę 3 w bardzo, ale to naprawdę bardzo dobrej cenie, to polecam wersję z silnikiem G i skrzynią manualną w wersji Kanjo z pakietem Sport, który kosztuje tylko 5000 zł, a daje mnóstwo wyposażenia. Wtedy cena takiej konfiguracji to 129 000 zł, co według mnie jest świetną ceną.
Tak więc przechodząc do podsumowania, uważam, że Mazda 3 jest świetnym samochodem, tak samo jak mówiłem o CX-30. Ich główną różnicą jest to, że CX-30 można rozważać już jako samochód rodzinny, ze względu na większy bagażnik czy trochę więcej miejsca z tyłu, natomiast trójka, pomimo większego rozstawu osi, jest w środku mniejsza. Zarówno bagażnik, a przede wszystkim jeśli chodzi o miejsca z tyłu, to przez niskie szyby i mocno idącą w górę linię okien robi się tam bardziej klaustrofobicznie, nie mówiąc już o braku nawiewów na konsoli centralnej. Natomiast jeśli trójka nie będzie użytkowana jako samochód rodzinny, a szukacie frajdy z jazdy, to mogę gorąco polecić Mazdę 3 z czystym sumieniem. Także dzięki za oglądanie. Jeśli macie jakieś pytania albo uwagi co do tego testu, to zapraszam do sekcji komentarzy. Zachęcam również do zostawienia subskrypcji oraz lajka i widzimy się w następnych filmach. Bye!